Takie siusiaczki. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty Hilux. Tak, powinno się czytać Hilux, ale ja będę czytał Hilux, tak swojsko, polsko. W ogóle nazwa Hilux pochodzi podobno od highly luxury, czyli wysoce luksusowy, co w przypadku roboczego pick-upa jest chyba wysoce niestosowne. No ale przekonamy się zaraz. I ten testowany Hilux to jest wersja po odświeżeniu, ale odświeżeniu silnika, który skrywa się oczywiście tutaj, pod tą ciężką maską, która nie ma siłownika, tylko patyk. A tą zmianą jest to, co tutaj się kryje, czyli 48V instalacja elektryczna wspomagająca pracę rozrusznika i napędu. Tym samym silnik 2,8 litra diesel, czyli ten sam co był w poprzedniku, też z turbo, będzie bardziej ekonomiczny, zmniejszy się emisja dwutlenku węgla oraz zmniejszy się zużycie paliwa od 5 do 7%. Oczywiście w teorii, bo w praktyce wszystko zależy od naszej jazdy. Ja Hiluxem jeździłem w typowym dla niego środowisku, czyli teren i jeszcze raz teren oraz nieco asfaltowych dróg Kapadocji. Jakby tego było mało, to padał deszcz, który potem zamienił się w śnieg, więc wszędzie było ślisko, idealnie dla napędu 4x4. A w związku z pojawieniem się miękkiej hybrydy, Hilux dostał też nowe tryby jazdy z MTS, których w wersji bez miękkiej hybrydy nie ma. Tak naprawdę te tryby i jeszcze to wskazanie, pokazujące czy się ładujemy, czy tam rekuperujemy, czy mamy pełną moc, to są wszystkie zmiany, jakie ma ten Hilux. A nie, jest też nowy system multimedialny, który jak widzicie działa zaskakująco dobrze. W sensie naprawdę tu niemal nie było przycięć, co jest bardzo miłe i często tak się nie dzieje w autach premium, a to w roboczym pick-upie tak jest i wszystko działa płynnie. I to jest dokładnie ten sam system, który możecie znać z Corolli, RAV4 czy nawet Camry. Ja testuję wersję Invincible, czyli niemal najwyższy poziom wyposażenia. Wyższy jest tylko GR Sport 2, ale o nim powiem później. W związku z tym, że mam najwyższy poziom wyposażenia, miałem właśnie te wszystkie bariery, które mają zwykłe osobowe auta. To, co mi się tylko nie bardzo podobało, to te dodatkowe głośniki JBL, które nie pasują do tego wnętrza. Wyglądają ewidentnie, jakby były właśnie wyjęte z jakiejś Corolli czy Camry i położone tutaj na desce tego Hiluxa. Wisienką na torcie wnętrza Hiluxa jest oczywiście ten piękny digitalowy zegarek, który mam wrażenie, że jest montowany od wczesnych lat 90. w Toyotach. Musieli tego naprodukować naprawdę w setkach milionach sztuk i nadal im się w magazynach nie skończyły. Swoją drogą, wiecie, że Hiluxa od początku swojej premiery, czyli od 1968 roku, sprzedano w 27 milionach sztuk. Tak, 27 milionów robi wrażenie. Materiały już takiego wrażenia nie robią, zresztą posłuchajcie sami. No jest twardo, ale tak ma być. W końcu to jest auto, gdzie często będziemy jeździć cali brudni, czy nawet w rękawicach roboczych. To, co jednak jest nieporozumieniem, to piano black. No błagam, nie w takim aucie. Cieszę się, że zegary są też nadal analogowe, a na środku jest komputer pokładowy. Szkoda tylko, że na tym ekranie wyłączy się też system ISA, czyli ten od wykrywania znaków, który piszczy i denerwuje. Niestety, trzeba się naklikać, żeby go wyłączyć. Ale same zegary są czytelne, to mi się podoba. Tak samo jak duże przyciski od klimy czy audio, to też spokojnie obsłużymy w rękawicach. Auto ma też sporo schowków, czyli tak jak powinno być. Dobra, to pogadajmy o przestrzeni w kabinie i zacznijmy od przodu, jak już byliśmy przy desce rozdzielczej. Tutaj oczywiście miejsca jest sporo, chociaż mam wrażenie, że siedzimy jakoś tak wyżej, a z przodu przecież nie ma nic od miękkiej hybrydy, bo ta jest ukryta z tyłu pod kanapą. Ale ewidentnie siedziałem wyżej i co gorsza, w terenie parę razy konkretnie uderzyłem głową w tą rączkę, która jest twarda jak cały samochód. Uwierzcie mi, strasznie to boli, chociaż też wolno w tym terenie nie jeździłem. No ale tak czy inaczej, ta rączka tutaj nie pasuje. Fotel kierowcy może być w opcji w pełni elektryczny, pasażera jest zawsze manualny. Z tyłu miejsca jest sporo, chociaż na nogi spodziewałem się delikatnie większej przestrzeni jak na ponad 5-metrowy wóz.
Fajnie, że są łapki, żeby się wdrapać oraz klasycznie jak to w pick-upach siedzimy nieco pionowo. Jest oczywiście podłokietnik z miejscami na poje, a w opcji podgrzewanie kanapy. Niestety, z tyłu też jest piano black. Słabo. Tak jak już mówiłem, miękką hybrydę, raczej jej elementy, ukryto pod kanapą i teraz otwiera się tylko jej kawałek za pasażerem i jest tam mały schowek na trójkąt czy klucze. Jakbyście szukali koła zapasowego, to jest pod bagażnikiem, dokładnie pod paką. W sumie lepiej jak Wam to pokażę w terenie, jak ładnie auto ustawiłem do pooglądania właśnie tego koła, czy resorów piórowych, baku paliwa i tak dalej. Wymiary Hiluxa nic się nie zmieniły, tak samo jak jego właściwości transportowo-pociągowe. Auto nadal można pacę przetransportować do 1 tony oraz pociągnąć do 3,5 tony na haku. Paka ma na długość 1,50 m, szerokość to 1,56 m w najszerszym miejscu oraz 1,9 m pomiędzy nadkolami, a wysokość paki to 47 cm. Ja miałem opcjonalną roletę oraz ładunek 200 kg do przetransportowania. Niestety, auto dostałem już z tym ładunkiem, więc z nim jeździłem. A sama jazda jest zaskakująco przyjemna. Mówię poważnie, auto ma świetnie zestrojone zawieszenie, dokładnie tak samo jak poprzednik i po takich wertepach jak teraz widzicie wręcz leciało. No to jest świetne. Świetnie jest też napęd i właściwości terenowe i tutaj też prawie nic się nie zmieniło. To znaczy, mamy te same kąty, czyli natarcia wynosi 29 stopni, zejścia 26, a rampowy 23, a do tego samochód może wjeżdżać pod stromę na 42 stopnie wzniesienie i brodzić w wodzie do 70 cm. I z tym brodzeniem jest małe ale, bowiem z miękką hybrydą może brodzić, ale tylko na około 10 minut. Tak, do 10 minut, ponieważ ten pasek, który tutaj widzicie i który jest od miękkiej hybrydy, jest on z materiału chyba z dodatkami bawełny i nie lubi on zbytnio wody. I to jest minus. Podobnie jak to, że teraz nie zamontujemy sobie snorkela, więc to jest wada. To znaczy, to są wady dla potencjalnych klientów używek za te kilka lat, jak będą szukali auto do przeróbek. O tym pamiętajcie. Chociaż dla takich osób jest rozwiązanie. Trzeba kupować wersję GR Sport, dokładnie to GR Sport drugiej generacji, bo taka też jest. To znaczy jest albo i była, bo na Polskę na ten rok było przeznaczone 144 sztuki i wszystkie się sprzedały w ciemno. I co ciekawe, te wersje nie mają i nie będą miały na razie miękkiej hybrydy. A te GR Sporty dwójki mają szerszy rozstaw kół, wzmocnione zawieszenie oraz przesunięto tylne amortyzatory tak, że nie potrzebują one już tylnych stabilizatorów. W efekcie auto więcej zniesie w terenie, ale też jest nieco sztywniejsze. Jeździłem GR Sportem, ale szczerze, to lepiej mi się jeździło miękką hybrydą przez to, że był bardziej komfortowy. Chociaż nie wiem też, czy to nie przez to, że miałem te 200 kg na pacę, bo to też pewnie pomaga w takim aucie. No ale tak czy inaczej, GR Sporta dwójki no nie da się już kupić. Podobnie jak nie da się już kupić silnika 2.4, a przynajmniej nie u nas. W Polsce będzie tylko ten testowany 2.8 o mocy 204 koni, czyli dokładnie tyle samo, ile miał bez miękkiej hybrydy. Osiągi też będą takie same, czyli będzie porządne 500 Nm oraz 10,7 sekundy do pierwszej setki z automatem oraz 10,1 z manualem. I ten 2.8 bardzo dobrze sobie radzi z tym wielkim, bo auto ma ponad 5,3 m długości samochodem. Te 500 Nm robi robotę, czuć jak auto idzie z pojemności. Niestety nie sprawdziłem spalania, bo warunki przez te kilka dni miałem, jak sami widzicie, nie nadawały się do niczego. Ale te 5% mniejsze spalanie, to być może i by było, ale pewnie tylko w mieście. Sprawdziłem mocno parametry terenowe i tu Hilux jest świetny. Poważnie, świetny. Były momenty, że ja ledwo szedłem, bo było tak ślisko i takie błoto, a Hilux dzielnie się wdrapywał. Mamy oczywiście napęd na tył oraz dołączany sobie przód, plus możemy odpalić reduktor. Do tego mamy blokadę tylnego mostu, czyli blokadę tylnego dyferencjału. Jak to wszystko zablokujemy, to najsłabsze w tym aucie to kierowca i pewnie opony. Chociaż w testowanym aucie były zwykłe opony, a auto i tak radziło sobie na błocie, śniegu i piasku. W końcu do tego zostało stworzone. To oczywiście o co trzeba zadbać, i to jest bolączka każdego pick-upa i terenówki na ramie, to właśnie rama i rdza. Po zakupie Hiluxa warto od razu zakonserwować ramę, żeby wytrzymała nam ona nieco dłużej.
Posłuchajmy jeszcze silnika, bo ten, z tego co zauważyłem, ma nieco niższe obroty, raz, że podczas jazdy, ale i na postoju, bo mamy około 600 obrotów, a bez miękkiej hybrydy było około 700-720. No brzmi jak diesel i to co ciekawe, jest ten sam silnik co w Land Cruiserze, to znaczy w Land Cruiserze jeszcze nie ma miękkiej hybrydy, ale będzie, ale w Land Cruiserze w kabinie było dużo ciszej od silnika i tamten silnik brzmiał jakby miał niemal 6 cylindrów. W Hiluxie silnik dużo mocniej słychać i nie brzmi już tak basowo i rasowo jak w Land Cruiserze. Czyli w Land Cruiserze pewnie dźwięk był podbijany z głośników oraz pewnie dużo lepiej była wyciszona komora silnika. Swoją drogą, poza silnikiem Hilux jest zaskakująco dobrze wyciszony. Poważnie, Toyoty nie mają dobrej opinii na temat wyciszenia, ale Hilux pod tym względem jest bardzo dobry, zwłaszcza, że jest to ostatnie auto, w którym oczekiwałbym dobrego wyciszenia. W takim razie pora na cennik. I w cenniku, jak widzicie, są jeszcze wersje 2.4 i co ciekawe, są w tej samej cenie co 2.8, ale tak jak mówię, 2.4 nie da się już zamówić. W ogóle w cenniku jest jeszcze wersja 2.8 bez miękkiej hybrydy, ale z tego co wiem, to tego też już nie da się zamówić, podobnie jak w wersji krótkiej nadwozia. Zresztą, to samo tyczy się manuala, nie da się go już kupić. Czyli oferta obecnie jest bardzo mocno okrojona, co jest wadą, bo konkurencja oferuje większy wybór, ale podobno Toyota będzie obserwowała słupki emisji i słupki sprzedaży i wtedy pewnie zdecyduje się, co z pozostałymi odmianami. Tak więc, podstawowy Hilux z silnikiem 2.8, automatem i miękką hybrydą startuje od 183 400 zł netto, czyli 225 500 zł brutto. Testowana sztuka w wyposażeniu Invincible to już wydatek 216 400 zł netto, czyli 266 000 zł brutto. GR Sport w cenniku jest, ale tak jak mówiłem, kupić się go już nie da. Podsumowując, zmiany w Hiluxie to tylko i wyłącznie kosmetyka i dla osób, które nie zamierzają tym autem taplać się w metrowej wodzie, będą one niezauważalne. Hilux w zeszłym roku był drugim najlepiej sprzedającym się pick-upem w Polsce, wyprzedził go Ford Ranger, ale podobno w tym roku apetyt jest na pierwsze miejsce. Czy to mu się uda? Czas pokaże. Wszystko pewnie rozbije się o cenniki i finansowanie oraz o wersje nadwoziowe, bo tych niestety nieco ubyło. Hilux to wciąż twardy zawodnik, który wydaje się idealny do ciężkiej pracy. Cześć! Na taśmę klejącą policja. Wszyscy mają też Pięknie.